Cześć, witam w pierwszej części opowieści o modelach ze znaczkiem Forda. Dzisiaj będę mówił o samochodach z lat 70. i 80. XX wieku. Pierwszy z nich to Ford Escort RS 1600 MK1 grupy drugiej. Model jest sprzedawany przez wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat. Jest to model w barwach załogi Timo Mäkinen, Henry Lidon z rajdu Lombard RAC Rally z roku 1974. Samochód z numerem 1 na drzwiach i ta załoga ten rajd wygrała. Co wcale nie było takie oczywiste w tych latach, pomimo że byli faworytami, dostali numer 1. To rajd RAC w 1974 roku składał się z 84 odcinków specjalnych. Na dzień dzisiejszy niebywałe, niemożliwe do zrealizowania. I pomimo, że niektóre te OS-y były dosyć krótkie, bo czas przejazdu to były 3-4 minuty, no to ich ilość na dzień dzisiejszy jest powalająca. Co ciekawe, lista startowa w tym rajdzie to było 190 załóg. Współczesne rajdy w większości mają pojemność nie większą niż 80, czasami 100 załóg. 15 różnych zwycięzców na odcinkach specjalnych, tak, to nie pomyłka, 15 różnych załóg wygrywało odcinki specjalne w tym rajdzie. I pierwsza szóstka na mecie była w różnych samochodach. Żaden samochód się nie powtórzył, co w dzisiejszych czasach też jest absolutnie niemożliwe, bo często jest odwrotnie, że na przykład pierwsza czwórka ma dokładnie takie same samochody, bo się najlepiej spisują. Koloryt tych rajdów z lat 70. No, jest nieporównywalny do tego, co mamy dzisiaj. No, to tak jakby taki karnawałowy, kolorowy, roztańczony pochód w Rio porównywać do konduktu pogrzebowego. Tych samochodów było dużo więcej, były dużo bardziej różnorodne, walka na odcinkach była dużo bardziej zacięta, było dużo więcej załóg, które mogły stanąć na podium. Teraz troszkę o danych technicznych tego samochodu. RWD, czyli napęd na tył, jak większość samochodów w tych latach jeżdżących w WRC. Czterocylindrowy silnik Coswortha o pojemności 1993 cm. I to jest pojemność tylko samochodów rajdowych. Samochody seryjne, tak jak nazwa wskazuje, RS 1600 miały silniki o pojemności 1600. To był silnik gaźnikowy o mocy 230 koni. Samochód ważył 820-860 kg, więc był dosyć lekką konstrukcją. Dosyć dobrze się prowadził, miał niski środek ciężkości, więc bardzo łatwo jeździło się tym samochodem poślizgami. I między innymi ta cecha spowodowała, że inżynierowie, którzy konstruowali ten samochód, musieli dokonać jeszcze jednej ciekawej modyfikacji. Miska olejowa w tym samochodzie jest to sucha miska olejowa, dlatego że takie tradycyjne rozwiązanie, jak jest stosowane w samochodach, nie sprawdzało się przy długich poślizgach, po prostu olej w misce odpływał na jedną lub drugą stronę i pogarszało się smarowanie silnika. Dlatego taka zmiana. Oczywiście ten samochód ewoluował i w późniejszych latach miał zwiększoną moc. Niektórzy twierdzą, że nawet do 270 koni. 9000 obrotów na minutę, więc bardzo ładny dźwięk był z tego silnika. Samochód wygrał 4 rajdy w WRC.
I w pierwszych latach WRC, czyli w roku 1973 i w roku 1974, zajął trzecie miejsce wśród konstruktorów. Wtedy nie było jeszcze Mistrzostw Świata kierowców indywidualnych. Mistrzostwa Świata były rozgrywane tylko pomiędzy konstruktorami. Drugi model to Ford Escort RS 1800 MK2 grupy czwartej. Model również sprzedawany przez wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat. Ten model jest w barwach załogi Björn Waldegard Hans Torselius z rajdu Akropolu z 1979 roku. Jak widać, model z numerem 1 na drzwiach i załoga ta wygrała ten rajd. Ten samochód jest homologowany w 1975 roku i jest następcą Escorta MK1, o którym opowiadałem wcześniej. Bardzo podobna konstrukcja, nieco sztywniejsze nadwozie, jeszcze troszkę obniżony środek ciężkości, żeby ten samochód się lepiej prowadził. Taki sam silnik, silnik Coswortha o pojemności 1993 cm3, mocy 250-260 koni mechanicznych. Waga tego samochodu to było 900-980 kg, zależnie od tego, do jakiego rajdu był przygotowany. Wiadomo, że samochody przygotowane na rajdy asfaltowe były lżejsze niż samochody przygotowane na przykład na rajd safari. Moment obrotowy 233 Nm, ale te dane dotyczą samochodu, który był zasilany dwoma gaźnikami Webera. W latach 80. Ford zaczął stosować też wtrysk firmy Lucas i nie wiem, czy są to precyzyjne dane techniczne, ale udało mi się znaleźć informację, że z tym wtryskiem te silniki miały 275-280 koni mechanicznych, no więc ten samochód już przy tak niewielkiej masie był naprawdę bardzo szybką i sprawną rajdówką. Trzeci model to jest dokładnie taki sam Ford Escort RS 1800 MK2 grupy czwartej. Tym razem jest to model produkowany przez firmę XO z rajdu Sanremo z roku 1980 w barwach załogi Hanu Mikola Arne Hertz. Dojechali oni w tym rajdzie na trzecim miejscu. Samochód ma bardzo charakterystyczne malowanie fabrycznego Forda. W tych latach bardzo dużo koncernów tytoniowych było głównymi sponsorami teamów rajdowych, również teamów wyścigowych. Producenci tytoniowi oraz producenci napojów alkoholowych bardzo chętnie wtedy inwestowali pieniądze w sport motorowy. No, w czasach dzisiejszych już jest to nie do pomyślenia. Co ciekawe, w roku 1980 Ford, team fabryczny Forda stosował opony firmy Dunlop, bardzo zasłużonej firmy w sporcie, na dzień dzisiejszy w rajdach już zupełnie nieobecnej. Samochód spisywał się bardzo dobrze, osiągał świetne wyniki. Escorty MK2 przez wiele lat były bardzo skuteczną bronią rajdową. No, potwierdzają to najlepiej wyniki. Od roku 1976 do roku 1981 te samochody zawsze były w ścisłej czołówce. Ford przez 6 lat z rzędu był na podium producentów w Mistrzostwach Świata. W roku 1979 wygrał Mistrzostwa Świata producentów i kierowcy, którzy startowali Escortem MK2, dwukrotnie zdobywali tytuły mistrza świata.
W roku 1979, czyli w pierwszym roku, kiedy można było zdobyć tytuł mistrza świata indywidualny kierowców, bo wcześniej mistrzostwa świata były rozgrywane tylko pomiędzy producentami, tytuły indywidualne nie były nadawane. Dokonał tego Björn Waldegard i w roku 1981 mistrzostwa świata wygrał takim samochodem Ari Vatanen. Czwarty model, o którym mam przyjemność opowiedzieć, jest to Ford RS200 grupy B. Model sprzedawany również przez wydawnictwo Hachette. W barwach załogi Stig Blomqvist, Bruno Bylund z rajdu Szwecji 1986 roku. Załoga ta nie ukończyła tego rajdu. Jechała dobrze, natomiast wyeliminowała ich awaria silnika. Samochód spisywał się nieźle jak na swój debiut, bo to był rajd, w którym ten samochód zadebiutował. Udawało wygrywać się pojedyncze odcinki specjalne. Do momentu awarii ta załoga była na 3. miejscu, więc szło im całkiem dobrze. Ale nie był to jakiś tam wielki dramat Forda, ponieważ druga załoga fabryczna, Kalle Grundel, Benny Melander, zajęli w tym rajdzie 3. miejsce, więc bardzo udany debiut. Natomiast to jest wszystko, co dobre można powiedzieć o tym samochodzie. Fantastyczna konstrukcja, ale z bardzo krótką i bardzo smutną historią. Ford postanowił zbudować ten samochód w roku 1984. Wymogi homologacyjne były takie, że musieli wykonać 200 samochodów seryjnych. No i spełnili ten warunek homologacyjny. 200 takich Fordów RS200 zostało wyprodukowanych. Ale był to samochód od początku budowany pod kątem rajdów. Taki pierwszy projekt inżynierski Forda, nie rozwijany na samochodzie seryjnym, tylko z myślą o tym, żeby zbudować samochód do rajdów. Oparty na konstrukcji rurowej, nadwozie wykonane z kompozytów, bardzo lekkie, z silnikiem umieszczonym centralnie, czyli za przednimi fotelami, z tyłu za załogą. Silnik Coswortha, pojemność 1803 cm, turbo doładowany, sprężarką Garrett. Moc tego silnika zależnie od doładowania była szacowana na 420 do 500 koni mechanicznych. Moment obrotowy 500-540 Nm, waga samochodu około 1050 kg, w niektórych rajdach pewnie mniej. No i co się wydarzyło, że taka przemyślana konstrukcja ma krótką i smutną historię? No złożyło się na to wiele rzeczy. Rok 1986 to był rok, w którym wydarzyło się wiele wypadków na rajdach. Powodem było to, że samochody grupy B nieco przerastały możliwości kierowców. Po prostu moc tych samochodów, trudność w uprowadzeniu, w utrzymaniu ich na drodze powodowała bardzo dużo trudnych sytuacji. I tak się stało, że technologia mocy i prędkości nie szła w parze z technologią zapewnienia bezpieczeństwa załodze i zdarzyło się kilka wypadków śmiertelnych. Między innymi Ford RS200 na rajdzie Portugalii uczestniczył w wypadku, gdzie zginęło 3 kibiców. Szale goryczy przelał wypadek na rajdzie Korsyki, w którym zginął Henry Toivonen, jeden z najbardziej obiecujących i z najszybszych kierowców. Nie jechał on Fordem, jechał Lancią. No i niestety FIA podjęło decyzję o wycofaniu grupy B z rajdów.
co spowodowało, że Ford RS200 w pierwszym swoim sezonie okazało się, że musi zakończyć swoją karierę rajdową. Fabryczny Ford wystartował jeszcze w kilku rajdach w Europie, natomiast nie odnieśli żadnych wielkich sukcesów. Samochód miał problemy z silnikiem, miał problemy z turbosprężarką i najczęściej awarie albo wypadki eliminowały ten samochód z rajdów. Teraz kilka słów o innych modelach w skali 1.24, które są dostępne na rynku, a których nie posiadam. To jest Ford Escort RS 1600 MK1 grupy drugiej, produkowany przez XO, załogi Hanu Mikola, Jim Porter z rajdu Monte Carlo z 1973 roku. Dojechali oni na 4. miejscu i jak widzicie jest to bliźniaczy model do tego, który jako pierwszy dzisiaj omawiałem. Podobnie jak następny Ford Escort RS 1600 MK1, też produkowany przez XO, załogi Timo Mäkinen, Henry Lindon, też z rajdu Monte Carlo, rok 1973, samochód, który dojechał na 11. miejscu w tym rajdzie. Nie wiem, dlaczego firma XO wybiera na modele takie rajdy, które nie były największymi sukcesami Forda, ale to już jest ich tajemnica, bo Ford Escort RS 1600 MK1 wygrał 4 rajdy w WRC i myślę, że pewnie bardziej opłacałoby się produkować modele z tych rajdów, w których te samochody wygrały. Kolejny to jest Ford Escort RS 1800 MK2 grupy czwartej, również produkowany przez XO. No i jak łatwo zauważyć, jest to brat bliźniak tego Forda, który omawiałem jako trzeci model w tym odcinku. Ten Ford jest w barwach załogi Ari Vatanen, David Richards z rajdu Sanremo z 1980 roku, w którym zajęli 2. miejsce. Pewnie nazwisko David Richards jest znane wielu fascynatom rajdów, bo jest to osoba, która założyła firmę ProDrive i która przez wiele lat była dyrektorem teamu Subaru. I na koniec jeszcze chwilkę pomarudzę na temat samochodów, których modeli nie ma w skali 1.24, a fajnie byłoby je mieć. Oczywiście w przypadku Forda sytuacja nie jest tak dramatyczna jak w przypadku poprzednio omawianej Audi, no ale prawdziwy kolekcjoner zawsze znajdzie sobie jakiś samochód, którego model chciałby mieć na swojej półce. Ford Capri 2600 RS grupy drugiej, samochód, który największe sukcesy odnosił w latach 1971-1972, czyli kiedy jeszcze nie było mistrzostw WRC, ale wiąże się z nim ciekawa historia związana z rajdem Polski. W roku 1972 takim samochodem 2. miejsce zajął Walter Rell. Następny Ford Escort RS Turbo MK3, samochód, który nie odnosił jakichś wielkich sukcesów na trasach WRC, ale nie mógł, bo wtedy już królowała grupa B. Bardzo ciekawy model Escorta, pierwszy z silnikiem turbo i pierwszy z napędem na przednie koła, w swojej klasie radził sobie całkiem dobrze. I mały Ford Fiesta MK1 1600S, samochód, który w latach 79-81 w grupie drugiej bardzo dobrze radził sobie w rajdach. W tym samochodem startowali bardzo słynni kierowcy, którzy później byli czołowymi kierowcami na świecie i pomimo tego, że był to niewielki samochodzik grupy drugiej, to zdarzało mu się kończyć rajdy WRC na 10. miejscu w generalce.
jak na przykład rajd Monte Carlo. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek, który wbrew pozorom nie będzie drugą częścią o Fordzie. Będzie to opowieść o marce Renault.